Wyobraźcie sobie, że trzymacie w ręku monetę, której wygląd wybraliście sami, razem z 70 tysiącami innych osób w ogólnoeuropejskim głosowaniu. To absolutny fenomen, bo po raz pierwszy w historii to nie urzędnicy, a my, zwykli ludzie, zdecydowaliśmy, co trafi do milionów portfeli. Ale to dopiero początek, bo ten projekt to hołd dla człowieka, który już 500 lat temu wierzył w Europę bez granic, zanim ktokolwiek w ogóle pomyślał o wspólnym pieniądzu. Spójrzcie na ten portret. Erasm z Rotterdamu. Widzicie te linie, które przecinają metal? One nie są tam dla ozdoby. To mapa intelektualnych połączeń, które zmieniają życie młodych ludzi od dekad. Dziś sprawdzimy, dlaczego ten konkretny krążak z literką J jest tak istotny dla kolekcjonerów i czy to, co nosicie w kieszeni, to tylko 2 euro, czy może kawałek historii, który z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Mamy przed sobą oficjalną monetę okolicznościową z Niemiec, wybitą w 2022 roku. To nie jest zwykłe bicie. To specjalna emisja upamiętniająca 35-lecie programu Erasmus. Jeśli przyjrzycie się uważnie dolnej części rdzenia, tuż pod napisem Erasmus Program, zauważycie małą literkę J. To dla nas kluczowa informacja. Oznacza ona, że ten konkretny egzemplarz opuścił mennicę w Hamburgu. Niemcy, jako jedyny kraj w strefie euro, wybijają monety w 5 różnych miastach, a Hamburg, no cóż, ma w sobie tę portową solidność, którą widać nawet w metalu. Choć nakład łączny dla całych Niemiec to 20 milionów sztuk, to ta hamburska seria zamknęła się w liczbie nieco ponad 3,5 miliona. Niby dużo, ale w skali całej Europy to wciąż poszukiwany element każdej kolekcji rocznikowej. Technicznie to klasyka gatunku, ale w mistrzowskim wykonaniu. Mamy tu bimetal, czyli serce z miedzioniklu otoczone pierścieniem z nikmamosiądzu. Moneta waży dokładnie 8,5 grama, a jej średnica to standardowe 25,3 mm. Czuć ją w dłoni, ma swoją wagę. Ale to, co najciekawsze, kryje się na rancie. Zobaczcie, nie jest on po prostu ząbkowany. Znajdziemy tam wklęsły napis Einigkeit und Recht und Freiheit, czyli jedność, sprawiedliwość i wolność, przedzielony stylizowanym orłem federalnym. To detale, które odróżniają niemieckie bicie od innych krajów Unii. Orientacja jest medalowa, więc obracając ją wokół osi, obrazek zawsze będzie stał pionowo. To solidna, inżynierska robota, która ma przetrwać lata w naszych kieszeniach. Przyjrzyjmy się teraz tej niesamowitej kompozycji na awersie. Autorem projektu jest Joaquin Jimenez i powiem wam, zrobił to po mistrzowsku. W centrum mamy portret Erasma z Rotterdamu. Widzicie go? Jest skupiony, pisze, a spod jego pióra wychodzą linie, które przecinają całą monetę. To nie jest przypadkowa bazgranina. Te linie symbolizują sieć powiązań, wymianę myśli i miliony studentów, którzy dzięki niemu ruszyli w świat. Niektóre z tych linii tworzą gwiazdy. To metafora synergii między narodami. Z kolei rewers to już klasyczna mapa Europy bez granic, którą znamy z monet wprowadzonych po 2007 roku. To połączenie renesansowego humanizmu z nowoczesną wizją kontynentu jest po prostu magnetyczne. Szkoda tylko, że obieg pozostawił na tym egzemplarzu swoje piętno w postaci drobnych rysek. Ale hej, to moneta z duszą, która pracowała na rynku. I tu dochodzimy do serca naszej opowieści. Erasm z Rotterdamu. Człowiek, który podróżował po Europie w czasach, gdy podróż trwała tygodnie, a nie godziny. Program jego imienia, uruchomiony w 1987 roku, zmienił życie ponad 10 milionów ludzi. Wyobraźcie sobie te wszystkie przyjaźnie, miłości i kariery, które zaczęły się od jednego wyjazdu. Ta moneta to hołd dla odwagi i ciekawości świata. Ciekawostką jest fakt, że nazwa Erasmus to nie tylko nazwisko filozofa, ale też genialny akronim od European Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Trochę skomplikowane, prawda? Dlatego lepiej po prostu trzymać się Erasma.
To bicie z 2022 roku było wyjątkowe, bo uczestniczyło w nim aż 19 krajów. To rekord w historii wspólnych emisji euro. Każdy kraj ma ten sam wzór, zmieniają się tylko drobne detale, jak ta nasza niemiecka litera D oznaczająca Deutschland. No i teraz pytanie do Was. Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na te drobne różnice w monetach 2 euro, które lądują w Waszych portfelach? A może sami braliście udział w programie Erasmus i ta moneta budzi w Was jakieś wspomnienia z wyjazdów do Berlina, Paryża czy Madrydu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy zbieracie monety okolicznościowe z obiegu, czy polujecie tylko na te idealne, mennicze egzemplarze w kapslach. Każda historia jest dla mnie ważna. Dziś dziękuję za tę wspólną podróż. Każda moneta to brama do przeszłości, a te 2 euro z 2022 roku, upamiętniające program Erasmus, są tego najlepszym przykładem. Jeśli lubisz połączenie danych technicznych, historii i symboli, zostań z nami na dłużej. W kolejnych odcinkach zajrzymy do monet, które pod lupą odkrywają mistrzostwo projektantów i opowieści o swoich epokach. Twój komentarz napędza algorytm i pomaga nam docierać do kolejnych pasjonatów. Jeśli chcecie odkrywać świat numizmatyki razem z nami, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie polubienie. Mały gest, wielkie znaczenie.